Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Peru. My dzisiaj mamy dzień wyjazdowy dalej. Tak jak wiecie, mamy 1600 km gdzieś do przejechania w 6 dni już teraz, bo tutaj zostaliśmy jedną nockę. I mamy hotel w Tarapoto za 70 zł i w tym mamy śniadanie, więc przyszliśmy je zjeść. I jaki widok! Taki widok mamy na góry. Tutaj się Andy zaczynają w Tarapoto. I taka restauracja właśnie na tarasie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z drugiej strony. 70 zł, tak jak wam wspomniałem, ze śniadaniem. Fajna opcja. O, takie coś można sobie pewnie zamówić. Ktoś zamówił sobie śniadanie z owocami i jogurtem. A tutaj druga strona tego widoku. Andy. Jak przejeżdżaliśmy wczoraj przez góry, no to jeszcze nie tak wysoko, bo wjechaliśmy na lekko ponad 1000 metrów nad poziom morza. I jest nasze śniadanie, sałatka owocowa, tutaj jeszcze jakieś chrupki posypane na górę, do tego jakieś tosty. Nie wiem, czy coś tu jest, chyba nie ma nic, może pewnie jakieś masło. A Maryka poszła jeszcze głowę myć, więc ja jem sam. Mari wróciła, mamy 2 godziny, żeby dojechać na stację autobusową, jest jakieś 15 minut stąd, a to też w sumie jeszcze nie wiemy, czy w ogóle ten autobus sam, bo informacji żadnych nie ma w sieci. Okej, czas na wyprowadzkę. Chodźcie, Marcinku, ja nie mogę patrzeć. Tu coś jedzie, coś ważnego. Takie wielkie, że przez drzwi ledwo przechodzi, albo przeszło. Muszę 2 piętra przejść. No dobra, to ja poczekam jeszcze, przyjdziesz po drugie plecaki, czy mam wszystko zapakować na No raz? zaraz wrócę, no. Dobra, to czekam. Jest, jeszcze w tych klapeczkach, które ciągle puszczają gumę. Ja. Nasze wszystkie manety zniesione, idę na ulicę łapać tuk-tuka i negocjować, bo oni tutaj lubią sobie rzucać wyższymi cenami. O, jakaś restauracja jeszcze tutaj widzę jest. Jedziemy jeszcze po drodze, musimy się zatrzymać do bankomatu. Jest bankomat, pamiętajcie, tej firmy przy bankach, tych tutaj wybierzecie pieniądze za darmo. Tamten nie chciał dać pieniędzy, jestem w innym. Sí, cuando hay- Oczywiście pieniądze nie za darmo, Jest tylko pieniądze grande. bez prowizji. Próba w trzecim bankomacie Multired. O, kartę od razu oddaję, czyli nie chcę. Drogę dojazdową do naszego terminalu mamy taką, że tu trochę trzepie. A przypomnę tylko, że jesteśmy w mieście i tutaj takie drogi są. Ale widzieliśmy, że tam remontują już teraz. Nasz ma starego tuk-tuka, to śmiga, wyprzedza te wszystkie nowe. No właśnie te nowe woziliśmy ostatnio na barce, jak płynęliśmy. Jesteśmy już na stacji, jest tutaj kilka firm, ale no mamy złe informacje dla nas. Jest godzina za 15:11 i mieliśmy informację, że o 11:00 odjeżdża tutaj jakiś autobus właśnie duży do następnej miejscowości, gdzie będziemy jechać 12 godzin. Okazało się, że najbliższy jedzie dopiero o 4:00, czyli za jakieś ponad 5 godzin i to będzie nocny autobus i spędzimy nockę w autobusie, co też jest spoko, bo zaoszczędzimy siano na hotelu. Tylko minusem jest to, że my musimy jechać dalej już później do granicy. Czyli jak my dojedziemy rano się przesiadamy w kolejny autobus 4 godziny, później jeszcze kawałek do granicy, z granicy jeszcze później 2 godziny, czyli będziemy mieli teraz takie 2 dni od teraz ciągłej jazdy. Przeszedłem się jeszcze tutaj dookoła, bo to taki terminal, wiecie, nie za wielki, ale takie duże autobusy podjeżdżają. No i okazało się, że tam nam kolega mówił prawdę, no najwcześniejszy odjeżdża o 4:00. Płacimy po 50 zł, czyli 50 soli za nasze miejsca. Jedziemy z tą firmą o 4:00, najwcześniejszy. I też super, bo normalna cena to jest 60 soli za ten przejazd, a pan nam powiedział, że okej, możemy pojechać za 50 i to też jest najtaniej, jakie tutaj znalazłem dookoła. Pani też jedzie do tej samej miejscowości co my, ale jeszcze dalej później jedzie z nami do San Ignacio i mówi, że jak coś, to możemy z kolektywo złapać razem, więc pani albo trochę nam pomoże, albo jeden samochód jakiś weźmiemy. Zobaczymy, jak to będzie już tam. Wyszliśmy ze stacji i szukamy czegoś do jedzenia i jesteśmy w drugiej restauracji. Oczywiście ja mam ochotę ci na lomo saltado, bo to jest, wiecie, ostatnie 2-3 dni w Peru, więc muszę się najeść tego. Ja tu się jeszcze kręcę po osiedlu, a Mari już zajada zupę. O, ja już głodna. Wygląda To śniadanie bardzo ładnie. mnie nie nakarmiło za bardzo. No te owoce słabo było. O, tu jeszcze? O, proszę bardzo. Juka jako dodatek. Tego jeszcze nie było. A ja Na masz przekąskę. limonkę, nie musisz No prosić. tak. Jest i drugie danie. Ja mam wołowinę w sosie. Pięknie to wygląda. Jest fasola, sałatka, ryż, sporo banana. Marika ma podobne dodatki, tylko że Marika ma kurczaka. Miał być kurczak szarpany i jeszcze zapytałam się pani, czy to szarpany? Tak. No i o, widzicie, co dostałam. Trzeba Duszonego sobie kurczaka. samemu poszarpać. A ile kosztuje taki zestaw? Zupa, duże picie i drugie danie? No, 3, 2, 1, 10 soli. 10 zł wychodzi. Zjedliśmy obiad, idziemy jeszcze raz do bankomatu spróbować inną kartą, teraz doładowana jest. Te autobusy też po tych drogach jeżdżą. O, kolega pozdrawia.
No takie drogi tutaj mają. Polne w mieście są, ale za to też mają palmy przy takich drogach. Jak będziecie w Peru i będziecie wybierać te pieniądze z tych bankomatów Multired, to się nie poddawajcie, bo one po prostu nie czytają niektórych kart. I ja nawet ostatnio jak byłem w Banku Nacional, tak? Czy jak to się nazywa? Nacjon chyba. Nacjon, tak? Bank, ale oni jakby współpracują z Multired i właśnie tam jest bez prowizji. No to były 4, 3 mi nie przyjęły karty, 4 dopiero dał. Więc coś jest nie tak z tymi bankomatami i na pewno nie z waszymi kartami. Nie ma kasy w tym bankomacie, bo podpytaliśmy, bo miejscowi też chcieli wybrać i mówią, że nie ma pieniędzy. Chciał ktoś tam 200 wziąć, no to nie było. Mówi, że jakieś 10 może dać tylko. Ale może być tak, bo nieraz jest tak, że właśnie popołudniami dają tam więcej kasy, więc przyjdziemy tutaj za jakieś 3 godziny. A te kilka godzin, co nam zostało, pokręcimy się po centrum handlowym. Jest klima? Nie, ale wiatraki. Ale dzisiaj jest taka patelnia, patrzcie, prawie 0 chmurek, na środku 0, słońce świeci ponad 3 dychy. Mamy jeszcze godziny do odjazdu, mieliśmy iść do jakiejś kawiarni, w końcu ten czas nam szybko dosyć upłynął. Siedzimy nadal w tym sklepie, który znaleźliśmy, ale w restauracji. No i zobaczcie, co było w tej restauracji na wagę. Marii wpadła na pomysł, że pójdziemy we włoskie klimaty i zamówimy sobie lasagne. Taka sobie. No nie jest to włoska typowa lasagna, aczkolwiek, no już tutaj końcówka w sumie, ale zjadliwa. A restauracja taka na wagę, 3 zł kosztuje 100 gram. To też ciekawe, w sumie nie wiem ile w Polsce takie restauracje, wiem, że są gdzieś w centrach handlowych. Za godzinę odjeżdża nasz autobus i przyszliśmy jeszcze do restauracji wziąć coś na wynos, a jeszcze poznaliśmy Polaka, siedział przy nas w restauracji tamtej, także pozdrawiamy Mateusza, jak ogląda. Marii gdzieś tam siedzi, też pozdrawia. Mam już swoją porcję na wynos. Tutaj zobaczcie, jest kompot u góry, jest zupa, lomo soldado. Zobaczymy jakie będzie. To wszystko 8 kosztuje, a na wynos 9. Idziemy jeszcze raz spróbować te pieniądze wybrać. Była próba numer 5. Dzisiaj w bankomacie nie ma pieniędzy. Dobra, jedziemy do innego miasta, tam spróbujemy. Łatwo nie mają tutaj tymi tuk-tukami po tych drogach. Zaraz zobaczymy jak to sobie poradzi. Nie, no nie najgorzej. Trochę trzepie, ale jadą. Jesteśmy już przed wejściem na stację autobusową i tutaj jest nasza firma Fernandez. Dzisiaj tą jedziemy. Ta jeszcze też jeździ, ale ona wyjeżdża później i jest droższa. Jest już nasz autobus. Idę zobaczyć z przodu jak wygląda. O, tutaj trochę się sypie. Jak tam u kierowcy. No nie najgorzej. No nie najnowszy ten autobus, ale po remoncie. Dlatego najtańszy. Po remoncie w środku. Zaraz zobaczymy jak te miejsca wyglądają. O, no to ten to klasa, ale też droższy i wyjeżdża później. Zaraz zobaczymy w środku, mamy miejsca na dole. Ta sama cena była, a co ciekawe, że miejsca na dole są 3 siedzenia w rzędzie, wiecie. O, są 3 miejsca w rzędzie, więc te miejsca są większe, ale widać, że już lata świetności mają już za sobą te fotele. Zabieram plecaki, dwa idą do środka, a 2 lecą do tyłu na załadunek. O, kolega już przypiął takie bileciki. Kolega upycha naszą Rumunkę, ale coś mu tam nie idzie. Nic. Na motor wrzucił. O kurno, no, idę mu kurde powiedzieć. Nie no, teraz to od razu będzie lepiej. Kolega tutaj pryska odświeżaczem powietrza. Kolega tutaj chodzi i coś sprawdza, a nie wiem, czy on sprawdza ten autobus. Nie, chyba nie, jakieś papiery po prostu tutaj przyniósł. Wsiadamy powoli do autobusu, jeszcze musimy jedną sprawę załatwić. Tutaj kierownik powiedział, że podpyta, bo tak to będziemy siedzieć osobno. Kierownik podpytał, czy jedna osoba się przesiądzie i wtedy będziemy mogli siedzieć razem. Ciekawe, czy pamięta w ogóle. Teraz kolej na nas. Jesteśmy już w środku i pan mówi, że mamy siadać tutaj z przodu, więc nie wiem, czy już załatwił, czy dopiero będzie z kimś rozmawiał. Bo to jest jedno nasze miejsce, 59, czyli to. Tak, czyli to mamy tutaj od przejścia, ale tam, a co najlepsze, że nie ma klimatyzacji w tym autobusie, tylko przy otwartych oknach. No właśnie nas to tutaj trochę zdziwiło, dlaczego te okna są otwarte, a to właśnie i tacy. Także już wszystko wiadomo o co chodzi. I ta szkiełko pewnie też nie działa tutaj. No, ale podpytałam w innych agencjach i powiedzieli, że nie ma autobusu, który jedzie prosto do Jaén i ma klimatyzację, że trzeba właśnie do Chiclao i tam po drodze się przesiąść, no ale dzisiaj to i tak już było niemożliwe. Dziwnie, że nie ma tych informacji ani w internecie, ani tutaj ciężko tak dogadać się, albo te autobusy po prostu... Jak Wikitos z tymi barkami. No dokładnie to można do tego porównać. Tutaj teraz dobrze widać, to nasz staruszek, a tutaj stoją te 2 lepsze. Wygląda na to, że startujemy. O kurna, ale luksus. No, można jechać. Można spać. Pięknie, tu jeszcze można iść sobie do kierowcy, z kierowcą jeszcze można sobie tutaj porozmawiać. Ruszamy, więc włączam stoper i zobaczymy ile będziemy jechać. Internet mówił 7-8 godzin, tu pan 12-13 godzin, a ile w rzeczywistości to właśnie się okaże. Za 12-13. Zobaczymy, no. Czas nam
połowie tutaj, stoper nasz. Zobaczcie jeszcze to. Tutaj Marika siedzi, 2 miejsca i to jest tak zrobione, że jak bardziej luksusowe autobusy to są te VIP, że są tylko 3 siedzenia w rzędzie, żeby było szerzej, większe siedzenia, a tutaj na końcu, patrzcie, też są 3, tylko że na środku jeszcze wcisnęli takie małe, zielone. Póki jeszcze nikogo nie ma tutaj, w sensie są wolne miejsca, więc ja też sobie siądę tutaj przy oknie, Marika siedzi przede mną, zjem sobie jeszcze obiad, który kupiłem niedawno. Zupę już zjadłem, a teraz biorę się za moje lomo. Lomo wygląda już dużo lepiej, są frytki, jest wołowina, jest ryż, cebula, widzę jakąś paprykę też. Krótka przerwa na tankowanie jeszcze była i jedziemy. Latam tutaj po autobusie, bo są wejścia na USB, żeby telefon ładować, a mi kolega mówi na końcu, że jemu powiedzieli, że dopiero o 6 włączą, czyli gdzieś za 1,5 godziny prąd, żeby można było ładować. Ale numer. Może jak światła się włączą, to i telewizor nam tu zacznie może. działać. Kto wie, co oni tutaj dla Wszystko. nas szykują o tej 6. All of my life, I swear I'll spend you dreaming. All of my life, I swear. Stoimy, bo jakieś roboty są drogowe i panie tutaj sprzedają picia, mango, co tam tylko chcecie, jakieś przekąski, a tam stoimy, coś robią. O, ktoś coś kupuje, 2 sole, 2 złote taki napój, albo jakaś woda. Mamy 2-piętrowy autobus, to tam widzicie, pani będzie rzucać chyba, albo ma jakiś sprzęt do podania. I jak to rozwiążą? O, 2 sole. O, jest, złapał pan. O, i 2 sole na dół. Tak to się tu odbywa. O, tam sobie leżą, pani później odbierze, bo pani tu ma kolejny biznes. O, złapane. I Pod co? autobus 2 spadło. sole spadło. To i my kupiliśmy mango od pani za 2 sole, 2 złote. Zielone mango to ja znam z Tajlandii. Zobaczmy. Ojej! Kwaśne? O! No identyczne jak w Tajlandii. Ale jest jakiś dodatek? Jest sól, chyba że to w takim białym woreczku. Nie wygląda co prawda jak sól, wygląda jak co innego. Ale w Tajlandii jest się to z też chili. Mają taką mieszankę fajną. Ja obstawiam, że tutaj też jest chili. No nie ma. Jest samo białe, zobacz. Aha. Czy to na pewno sól? Kolumbijska sól. No właśnie mówiłam, że wygląda dziwnie, że nie jak sól. Już wcześniej powiedziałam. To po taniości. Taka... Boję się spróbować, żeby Tutaj tutaj... ja spróbuję, zobaczymy. Sól? O ja, no, ale słona. U. Marii jeszcze pomaga tutaj pani, żeby łatwiej było, żeby nie trzeba było Oj, rzucać. to może wejdę do pani na górę. Temu panu, co tutaj był przed chwilą. O! Jest! Tamta strona jedzie, więc niedługo powinni nas puścić. W końcu i my jedziemy. Tutaj cwaniaczki sobie podjechali. Tutaj z boku stanęli, żeby nie stać tam daleko i ruszyli jako pierwsi. Mamy kolejny postój, jakiś remoncik drogi. I ta sama sytuacja. Sprzedają tutaj napoje, przekąski, popcorn jakiś widzę nawet. Jeszcze będzie picie. O! Trzeba rzucać. Rzucaj, kolego. O, pięknie. Korek się powiększa, więc biznes się kręci. Tam dalej kolejny autobus za nami, osobówki. La supiste hacer, se acabó fácil tu querer, ya me tocaba a mí perderla, doy por buena. Difícil de creer, pero al cabo yo me confié, nomás cierra la puerta bien pa' que no vuelvas. Sabes que ahí no es pobre de ese güey, lo siento por él, porque de los tres es quien va a salir más puteado. Pero el día que él te mande bebé. Zobaczcie, jak ludzie załadowali tą furę. No pięknie. Dojechaliśmy do Mojo Bamba, tak się to chyba wymawia.
i będziemy mieć tutaj postój. Wjeżdżamy teraz na terminal i raczej już sobie przy oknie tutaj nie posiedzę, bo widzę, że sporo ludzi się dosiada. Pan do nas przyszedł i mówi, że w kibelku to tylko sikut, że dwójki nie. A już wiem dlaczego. Nie wiem, czy to widzicie, ale tam widzę normalnie drogę. Także to wszystko leci na zewnątrz od razu. A takie zapięcia tutaj są, bo ta reszta nie działa. Chwila i jedziemy. Tu jeszcze, on tutaj z kierowcą współpracuje, tak, taki pomocnik, kierownik na pokładzie, można tak go nazwać. 10 minut nam to zajęło i teraz wracamy na trasę. Za 1,5 godziny gdzieś mamy przerwę, bo Marii już głodna ponoć. Niespełna godzina i mamy kolejny postój i widzę, że tutaj, ktoś tutaj sporo rzeczy ma do załadowania. Jak jest postój, to jestem ja, muszę iść zobaczyć, co oni tutaj robią, co kombinują. No sporo tego do załadowania, ale patrzcie, to widać, że ktoś umie rumunki ładować, bo one są takie kwadratowe, a nasze to zawsze takie rozwalone. Pani mówi, że pierwszy raz Polaka spotkała i chce sobie ze mną zdjęcie zrobić. No to fota jest, poszła już. Druga pani też. Kilka osób załadowane na pokład i jedziemy dalej. Kolejny postój i pani coś tutaj sprzedaje. Kanapki z tego co widzę. Z jajkiem? Tu inne rzeczy też jeszcze sprzedają. Kawę. Widzicie? Też gorąca pani tutaj krzyczy. Kolejna pani tam też z bułkami. Po ponad 4 godzinach mamy przerwę na obiad, ale patrzcie to, jak mała dziewczynka obiera tutaj kokosa dla kogoś. Tam jest menu, ja już sobie coś wybrałem. Marii tak się jeszcze zastanawia nad podrobami. Oczywiście. Tak, ale stoimy w kolejce i musimy się dopchać tutaj, żeby zamówić. Kurczak? Kurczak. Są tylko ile opcji? 5 opcji jest teraz, 2 jakieś z góry skreślone, więc nie ma dużego jakiegoś super wyboru i jak widać są tylko jedno miejsce. Nie tak jak zazwyczaj przywozili nas do jakiejś restauracji, było ich kilka, a tutaj tak lokalnie bardzo. Marii siedzi przy stoliku, siedzimy z taką parą, która siedzi za nami i czeka tam, a ja idę wziąć kokosa. 2 sole kosztuje kokos, jak dobrze słyszałem wcześniej, czyli 2 złote. Mają jeszcze? Nie ma już? Leżą tutaj, poprosiłem pana o jakiegoś większego. Pani postanowiła, ten to jest wielki. Ciekawe, czy będzie miał więcej wody. No takiego to trzeba trochę się nastukać. I mój kokos już jest gotowy. Nasze jedzenie już na stole. Proszę bardzo, Marii, kokos. Największego. Poprosiłem Dziękuję. o dużego. A tak wygląda nasze jedzenie. Zadyszkę, kawałek wołowiny, tutaj widzę ziemniaki i ryż. Jakaś surówka, a Marika ma wszystko to samo, tylko kurczaka. A dobre ziemniaki, nie wiem z czym one są, ale Jakby z czymś podsmażane, jakimś tłuszczu. bardzo dobre. Prąd nam wyłączyli w restauracji, z tamtej strony widzę się pali. Lampy też na ulicy się palą, więc może tylko w tej restauracji przyświecić ci. Szybko skończysz i później ja. Woda wypita, teraz czas wyjeść środek, ale widzę, że ten tasak to taki tępy, bo zobaczcie. Przez to, że on jest tępy i oni coś takiego robią, już kiedyś to widziałem, to tam mnóstwo śmieci leci do środka, a chodzi o to, żeby ten biały miąższ był czysty. Właśnie o tym mówiłem, że będzie sporo śmieci, ale już sobie jedną połówkę wypłukaliśmy. Twardy, to jest taki kokos, jak się kupuje wiórki kokosowe. Dobry? Za to dobry. Trochę poskubiemy. Na moje szczęście Marika już się najadła i nie je tylko skubie, a ja zajadam ten pyszny, orzechowy smak tego kokosa. A Mari tak się poświęciła z tym kokosem, że uwaliła całą koszulkę białą w kokosie. Poświęcenie. Ale dla dobry ciebie. kokos. No właśnie, dobry. Ja teraz zaplotę włosy. Na dworzu już powiem wam zimno. Na dworze się mówi, moja droga. Co powiedziałam na dworzu? Nie, na dworzu już zimno. Na dworze. Na polu już Zimno i ciemno. zimno i ciemno, a tutaj znowu gorąco. Już chciałam tam zakładać grube leginsy i nawet bluzę założyłam, a tutaj gorąco znowu. Po 13 godzinach dojechaliśmy, jesteśmy. Ja pospałem, a ty? Ze 4 godzinki pospałam, nie mogłam się trochę ułożyć, ale było generalnie ok. Teraz się okazuje, że to jednak nie z tego terminalu mamy kolejny transport, tylko musimy dojechać tuk-tukiem. Tak, tutaj mamy panią, też z nami pojedzie, podzielimy koszty, a teraz, tutaj idzie to bardzo powoli, wyciąganie tych paczek, bo to wszystko było tak porzucane i on nie wyciąga wszystkiego, tylko to jak przyjdzie z bilecikiem i pokazuje, gdzie co jest i on tam skacze, później szuka. Marcin wziął sprawę w swoje ręce i wyciąga sam. Pan zajęty tutaj. Dobra, Tak, mamy nie mamy jedną, a czasu. ile jeszcze? Jeszcze z 2 albo 3, nie? Już nie Jedna, pamiętam. Rumunka. Rumunka? O, a to ciężka sprawa. Głębsza sprawa z tą Rumunką widzę. Jakiś tam motocykl jeszcze stoi. Pomóc ci? Nie, udało się. Super, to od razu na... Pan mówi, weźmiesz sam. O, Oj,
Dobra, czyli nic więcej nie mamy na pewno. Raz, dwa, trzy i ty I mój masz czwarty na plecach najważniejszy. Dobra, jedziemy. Trzeba też opróżnić trochę tych butelek, bo mamy... Pan nam tutaj cenę jakąś rzucił, pani mówi, nie da rady i się z nim tutaj targuje. Teraz już wiemy, że dobrze robimy. Pani tutaj tak samo robi. Chodzi, mówi cenę, oni mówią, no nie, im laskają, pani mówi, to nie, idę dalej. I pani idzie szukać dalej. W takim razie jedziemy, złapany tuk-tuk. Za 7 soli. Przyjechaliśmy na jakiś terminal, gdzie samochody, właśnie takie kolektywo, że czekają, ludzie wsiadają i jedziemy. A pani mówi, za dużo chcą, jedziemy na inny terminal. No to jedziemy gdzieś indziej. Pani mówi, tutaj chcieli 30, pani mówi, że tam dalej za 20. Płacimy za tuk-tuka. Tak, Gracias. bo tutaj kolega nas pokręcił trochę. 8. Płacimy za panią od razu, bo to jest 8 zł tylko. Pani nam pomogła. Także mamy. O, takim busem będziemy jechać. Zapłaciliśmy po 20 soli, czyli 20 zł i teraz czekamy na więcej pasażerów. Czy wam ten załadunek przypomina to, co mi? To mi się kojarzy z trumną. To wygląda jak trumna. Z jednej i z drugiej strony. Jakbyśmy dwie trumny mieli gdzieś tutaj. Ciekawe, czy pełne, czy puste. Mari kupiła jeszcze sobie szklankę kiślu, czy kisielu? Kiślu? Kiślu. Kinoi. Kinoi. Zgadnij jaki smak. Jabłko. No właśnie nie. Tutaj nie mają. Zgadnij. Mango. Nie. No kolor żółty? Limon. Ananas. Ananas. No, ananas i tutaj kanapka z jajkiem właśnie. 1,1 sol. Także dobra cena to pan ma. Za 2 sole śniadanie. Tutaj jest stacja, tam na końcu Marika zajada, a tutaj kolega robi te pyszności, powiedzmy, bułki na świeżo. Patrzcie, tutaj co teraz? Pojo? No widzicie, z kurczakiem tam. Z kurczakiem. No widzicie, jeszcze jakoś to się tam nazywa. Tutaj właśnie robi te napoje. O, queso. Jest queso też. I są te napoje, zobaczcie, jeden jest... Są jeszcze jakieś takie czekoladowe, bo czuć jakieś kakao tutaj. Chciałem jeszcze iść do bankomatu, stąd mam 15 minut. 15, wychodzi 30, wybrać pieniądze, 35, 40, zależy czy będzie jakaś kolejka. To pan mi powiedział, że nie, bo zostało tylko 3 osoby, żeby przyszły i będziemy jechać. Jest jeszcze jeden bankomat, który nie pobiera prowizji właśnie w tej ostatniej miejscowości teraz, do której jedziemy. I mam nadzieję, że się uda wybrać, bo czasami te bankomaty robią problemy. Albo nie ma pieniędzy, albo właśnie nie czyta karty. Bo jak zapłacimy wszystkie bilety, zostanie nam 10 soli na cały dzień. 10 soli na jedzenie i na jakieś inne pierdoły, czyli może być trochę mało. Podpytałem panów dla pewności, puste czy pełne. Panowie mówią, że puste. I że to trumny, no zresztą one wyglądają. Jedziemy do świętego miasta. Gdzie to było? San Ignacio, tutaj, o. San Ignacio, więc kto wie, może. Ale dlaczego akurat trumny miałyby do świętego miejsca jechać? No nie wiem, tak mi się skojarzyło. Marcin nam teraz pomaga wrzucić wszystkie bagaże. Jeszcze nasza duża rumuneczka. No. Familia de Lewandowski, ¿eh? Tak. Jak kogoś znają, to tutaj Lewandowskiego. Albo papieża. Ale w tym rejonie jakby nikt jeszcze nas o papieża nie zapytał, nie zaczepił. Jedziemy do świętego miejsca, więc myślę, że tak. Aczkolwiek też to zauważyłem, że tam, gdzie byli Hiszpanie, bo tutaj ich mniej było, w ogóle nie wiem, czy kiedyś tutaj byli, w tych rejonach, ale tam, gdzie byli Hiszpanie, no to tam ci ludzie są bardziej katoliccy, więcej wiedzą na ten temat, a tutaj tak na luźno bardziej. Tak, jak mówimy, Tak. że z Polski, to na przykład teraz też, to w tych rejonach nikt nie powiedział, a papież Jan Paweł II Tak. czy coś takiego. I nawet o Lewandowskim nikt nie wspomniał, ale tutaj jak widać... Dopiero pierwszy tak, raz, tak. no. Siadamy już do naszego busa i nie ma tak, że samowolka, że sobie wybieramy miejsca, tylko są przypisane. Trochę jak w szkole, pan jeszcze raz tutaj potwierdzał, czytał, wszyscy tak, to ja tutaj siedzę, 13, 15 i jedziemy. Przed nami 2 godziny jazdy. To jeszcze nie San Ignacio, dojechaliśmy do jakiejś mniejszej miejscowości, zostawiamy tutaj kilka osób. Mari zrobiła sobie jakąś tam drzemkę, jeszcze ściągają plecaki, ale jestem już wywalony. Ponad 2 godziny jesteśmy w San Ignacio. Jedziemy spróbować wybrać pieniądze ostatni raz i może coś zjeść i jedziemy na granicę. Uwaga, plecak nasz. Matko, dobra, gracias. Za 22 godziny
22 godziny, odkąd wyszliśmy z hotelu, już minęło. Żegnamy się z szefową, która nam tutaj też pomogła. Ciao, ciao. Gracias, igualmente. Jedziemy, jest już nasz tutaj kierownik za 3 sole, 3 zł nas zawiezie do centrum. Pani chce jeszcze z nami zdjęcie. Dojechaliśmy już do centrum, tutaj jest ten bank, Multi Red, widzicie. Widziałem, kolega wziął jakieś pieniądze, więc mam nadzieję, że są i że będzie czytało nasze karty. Pieniążki lecą bez prowizji, tak, pamiętajcie, tak się nazywa ten bank w Peru i bankomaty, jeszcze raz wam pokażę, o tak się nazywają. Bez prowizji wybierzecie pieniądze, a to już jest chyba 5. albo 6. bankomat i dopiero ten nam dał. I Marcinowi też nie dał z tej karty, którą ty miałeś, tylko ja Tak. wziąłem inną. Dobra, jest tak. superancko. Przyszliśmy na Mercado i na Mercado zazwyczaj są jakieś restauracje takie lokalne i widzę, że tutaj są. Tylko czy mają lomo soltado o tej godzinie? No nie widzę. Zaraz przejdę się tutaj po wszystkich. Zamówiliśmy już jedzenie w restauracji, ja jeszcze przyniosłem takie ciacho za 2 zł do kawki, bo pani tutaj mówi, że kawa jest w cenie i do zestawu, ale patrzcie, pani dała gorącą wodę i taką esencję. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Próbuję tą esencję, ale widzę, że ta sama esencja wygląda jak taka kawa. Kwaśna? No myślę, że to będzie bardzo słaba kawa. Lepiej chyba było wypić tą esencję. Też Pani Marii? się zdziwi. Co oni robią? Tak, Woda ja była sobie, do popicia. tak, ja sobie trochę tutaj upiłam właśnie wody, bo widziałam, jak już wlałam kilka kropel kawy, to mówię, że to będzie takie delikatne chyba, dlatego jak piję gorącą wodę, ja lubię też gorącą Kawa wodę. z 1/3 łyżeczki, jakbyście zrobili taką zalewajkę. Aż tak? Robiutka. Marika już dostała swoje danie z kurczakiem. Bardzo ładnie to wygląda. Najlepsza jest ta juka. Spora porcja kurczaka. Dyszka, coś takiego kosztuje. Dyszka Mariki, dyszkę moje, tylko moje będzie z wołowiną. Marcin też dostał swoje danie, widzę jak się cieszy. O, widzę, jaka wołowina piękna. Coś mi się wydaje, że mam więcej sosu sojowego niż ty i więcej tego sosu, który tutaj pływa. Uwielbiam to danie, niestety, prawdopodobnie ostatni raz w tym roku. I tutaj, no nigdy nie wiadomo, ale tutaj smakuje to danie też troszkę inaczej niż to, co znamy z innych miejscowości. Tak. Trochę więcej sosu sojowego, trochę bardziej azjatycka wersja, bym To powiedziała. tak jak z polskim bigosem, wszędzie smakuje inaczej. Śniadanie zjedzone, idziemy złapać tuk-tuka, który zawiezie nas w miejsce, gdzie odjeżdżają autobusy i jedziemy na granicę, a do was teraz taka zagadka, do jakiego kraju jedziemy dzisiaj? Mała podpowiedź, w tym kraju jeszcze nie byliśmy. Złapaliśmy już tuk-tuka, jedziemy za 3 sole, będzie 3 zł. Pewnie gdzieś blisko, bo ta miejscowość nie jest duża. Musimy być cierpliwi, chłopaki zbierają jeszcze śmieci i przez to trochę nas blokują. Jesteśmy już, zostawił tutaj nas kierowca i siadamy do samochodu. O proszę, od razu. To jest takie też kolektywo, że wsiadacie i czekacie na to, aż się samochód zapełni. Ja tak patrzę, że on tutaj ładnie obciążony, bo tam coś naładowane i patrzę, że tutaj bieżnika nie ma, kolega się śmieje tutaj w samochodzie obok, tamten, bo się śmieje, bo ma, zobaczcie, bo ma konkretne nówki. Wsiadamy do samochodu, akurat odjeżdżamy, bo 3 osoby są, jeszcze towar jedzie. I to właśnie jest super, że jedziemy od razu, nie trzeba czekać, aż ktoś przyjdzie, bo wiadomo, że no, dużo ludzi pewnie na tą granicę też tutaj nie jeździ. Dojechaliśmy jeszcze nie na granicę, do takiej miejscowości przed granicą. Idziemy do kibelka. To jest terminal. Tutaj samochody podjeżdżają właśnie te kolektywo. I kibelek? No, jak to kibelki w tych krajach. Ten pan z przodu wysiadł, teraz ja siadam z przodu i jedziemy jeszcze z jakieś 6-7 km. A patrzcie, jak sobie pan odpoczywa. Pan tu jeszcze jeździ, kręci, wozi jakieś paczki, ale to ostatnie, ale patrzcie jeszcze na tego garbusika. No widać, że tu już długo stoi. Jechaliśmy z 1,5 godziny, gdyby nie te paczki, bylibyśmy szybciej. Jesteśmy już na granicy, nawet widzimy... O! Pokazałem kawałek flagę kolejnego państwa. Czyli idziemy najpierw po pieczątki po stronie Peru. Tutaj nas kolega wysadził, a tam jest migracyjny. Pieczątki są, przyszliśmy jeszcze do takiego sklepiku, gdzie pan wymienia pieniądze na dolary, bo w tym kraju, do którego idziemy teraz, to są dolary amerykańskie.
Wymieniamy 760 soli i dostaniemy za to 213 dolków. Jeszcze tutaj wytargowaliśmy $2 wyżej. Pan nam już tutaj policzył, wszystko jest, nawet drobne ma. Siano wymienione, biorę tą rumunkę i teraz przez granicę. Tutaj jest środek rzeki, a jak jest środek rzeki, to znaczy, że jestem w nowym kraju. W twoim nowym kraju, wiesz którym? No właśnie miałem policzyć ostatnio i nie policzyłem. No dobrze, zbierzamy już coraz bliżej. Ja tu robię zdjęcia, zapatrzyłam się, a Marcin wywalił się? Co się stało? No pośliznąłem się z tą Rumuną, kurna, jeszcze się w tego palca uderzyłem. Aj! Mocno? No trochę. Znowu w tego samego? No. A pan ci do tego każe wejść tutaj? No. Ci? Musimy umyć nogi. O nie, w tych klapkach. Przeszliśmy tą granicę. Kazali nam tam to wyczyścić. Kurna, palec mnie teraz znowu boli. Nie wiem, No czy będę pech. mógł buty założyć, bo już z 2 tygodnie jak tego palca sobie rozwaliłem. Dobra, musimy znaleźć, gdzie pieczątki dają. Tak wygląda droga po drugiej stronie. No błoto, nie ma jakiejś asfaltówki, po prostu taka polna droga. Dalej może pewnie będzie coś lepszego. Jesteśmy w migracyjnym i czytałem, że tutaj nie ma tak, że ktoś tu siedzi cały czas, tylko trzeba czekać na jakiegoś tam oficera migracyjnego. A my wlepiamy tutaj wlepkę, skoro tyle ich jest tutaj. Wlepimy wlepkę obok właśnie też polskiej. Widzimy tutaj Tak. Wojtka i Wiolę. Też robili podróż dookoła świata. Pozdrawiamy, jak oglądacie. No i co, i naszą? Obok nich od razu? No tak, no. Czy tu gdzieś na dole? A jeszcze pytaliśmy tam po stronie peruwiańskiej, pan mówi, że żadnego Polaka nie spotkał na tej granicy. Okazało się, że my czekaliśmy w niewłaściwym miejscu. Jesteśmy tutaj dosłownie jakieś 30 metrów bliżej, no i Marika, jak widzicie, już załatwia swoją sprawę. Sprawa wygląda tak z dojazdem do kolejnej miejscowości, bo tam mamy ponad godzinę, że autobus, jak wierzyć pani, uciekł nam 20 minut temu. Ale tu jeszcze jakieś takie samochody stąd, więc może uda nam się właśnie złapać ten samochód. Marika była z nim zagadać coś. Jak ma się szczęście, no to tak jak Marcin już wspomniał, ogólnie odjeżdża o połowie dnia, czyli o 12, a my byliśmy dosłownie 20 po 12, więc nam dosłownie sprzed nosa uciekł, a Bądźcie drugi jedzie wcześniej, o jak 4, to nam już 2 osoby powiedziały, w tamtym migracyjnym też nam tak powiedział. Więc teraz jak przejeżdżają takie żółte samochody, taksówki, no to ma się szczęście, jak nie, to musicie czekać na autobus. Mari coś tam negocjowała już, ale zobaczymy, bo Zobaczymy. piątkę chce 5 dolców. A taka taksuwa właśnie tutaj jeździ, pick-up taki konkretny. No dobra, zaraz zobaczymy, ile nas kasuje. No to hop, rumuneczka Hop. do bagażnika, na pakę. Ważne dokumenty z sobą, w sumie resztę Ten- plecaków też możemy tam Ten rzucić. też tutaj można dać. Tak. I jeszcze mamy ten jeden ze środka, zostawimy tylko ten z dokumentami, z laptopami, wiadomo, ze sprzętem. Wodę tak, na drogę o, weźmiemy. Wodę możemy wziąć. Wydaje nam się, że mamy szczęście, bo ktoś tutaj musiał przyjechać tą taksówką, no i my akurat się zabieramy, utargowane do 4 dolców. No 3 już nie dało zejść, próbowałam od 3 zaczynałam, no ale i tak jest dobrze za $4. A takimi terenami teraz jedziemy, rzeka jest granicą na tej części. No zobaczymy, kiedy będzie jakiś asfalt. Mari podpytała i ponoć cała droga taka, ale deszcz nam pada, będziemy musieli raczej plecaki przenieść tutaj. Kto pamięta te płyty do granicy z Niemcami? Były takie przejścia kiedyś, jak się jechało kilka kilometrów, to pam samochodem, no to wtedy nie mieliśmy co narzekać tutaj, patrząc jakie tutaj mają przejścia graniczne. Kogo my tu mamy na drodze? Święte grozy. Święte growy, jak w Indiach. Dojechaliśmy już do miejscowości Zumba. Gracias, senior. A teraz musimy znaleźć autobus, który odjeżdża jeszcze dalej. Teraz musimy się przestawić, bo wszystkie ceny w dolarach. Zabiorę was teraz w podróż po ekwadorskich łazienkach na stacji. No, nie najświeższe, muszę przyznać. To lustro też. Kibelki, tutaj są pisuary, a kibelki bez desek. Jeden, drugi, drugi tak samo. Nie patrzcie na to, jak nie chcecie. Trzeci. Czy to naprawdę jest tak źle, że do pisuarów montują takie zabezpieczenia? Wygląda na to, że musimy czekać na autobus na godzinę 16, ten o 14 nie jedzie, a o 13:30 nam uciekł dosłownie kilka minut. Mamy bilet kupiony, ale słuchajcie, jaki numer. Poszłam do jednego sklepiku, pani nie miała z 20 rozmienić, jak kupowałam ciastka. Teraz tutaj zapłaciliśmy za 2 bilety, $23 do miejscowości, do której jedziemy, do Locha. I pani nie ma wydać $17 z powrotem. Także poszła tutaj po sklepikach popytać, czy udaje się rozmienić. No No taka i- dziura, jak tutaj taka droga dojazdowa z granicy, to
Mamy jeszcze 1,5 godziny do odjazdu. A ja ładuję sobie tutaj telefon i zajadam wafelki, które Marika kupiła. Taka torba wafelków za $1. Powiem wam tak, producentów takich papierów to powinni zamykać w więzieniu. Ręce pobrudziłeś? Wiecie, co mam na myśli? Nie pobrudziłem, ale blisko było. No ten papier naprawdę to dupy. Tutaj wszystko widać, ja widzę całe góry tutaj przez ten papier. Piękne góry nam się odsłoniły, bo jak padało, to nie było ich widać do końca, ale patrzcie jeszcze na te autobusy tutaj. Widzieliśmy, jak przyjechaliśmy, to stało ich kilka. Ludzie siadają na takich długich ławkach przez cały samochód i patrzcie, jadą sobie gdzieś na wiochę. Marika zostaje tutaj, jeszcze wam pokażę, o, tu. Ciao! Mari tutaj zostaje, a ja idę poszukać coś do jedzenia, bo przed nami jeszcze trasa 6-godzinna. Proszę pani, już przestało padać. Może pani schować parasolkę? Halo. Jedzie ten autobus, więc zatrzymam się, muszę wam go pokazać. Zresztą sam chcę zobaczyć, jak on wygląda. Pokaż tutaj kolego. Pokazuję, patrzcie, piękna sprawa. Lokalnie, bardzo lokalnie. Tutaj jest w miarę ciepło, więc można podróżować takim transportem. Zaraz wam coś pokażę. Idę sobie tutaj tym chodnikiem. Mówię, co tutaj tak mokro, jakieś wejście, tutaj drzwi były dopiero. Tu patrzę, jakieś jest kolejne drzwi, ale muszę jeszcze przez te kałuże przejść i patrzcie. O, jaki stadion im tutaj wybudowali. Patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Ładne góry, ładna murawa, oczywiście sztuczna, ale młode pokolenie tutaj rośnie. Tutaj jest te boisko na obrzeżach, stacja jest jeszcze za tym boiskiem, a tutaj tak się prezentuje miasto. No nie za ciekawe, widać cegłę. Coś mi się przypomina tutaj trochę Boliwia. Widzę, że na wiochę przyjechało wesołe miasteczko, ale jak patrzę na tę konstrukcję, to nie wiem, czy bym tutaj dziecko puścił. Oczywiście nie mam dziecka, ale widzę, że ta konstrukcja, no to nie wygląda dobrze. Tak patrzę sobie po mapie i widzę, że tutaj większość tych restauracji pozamykanych. Jedna tam po drodze była zamknięta, też nikogo nie było. To wygląda tak, jakby oni gdzieś z obiady jedli w domu, a dopiero będą wychodzić na kolację. Znalazłem restaurację. Patrzcie, jakie menu rozpisane. 3,50 w dolarach oczywiście wszystko. Teraz muszę się nauczyć przelicznika dolara. Do tego jest jeszcze zupa. Właśnie sprawdziłem, $3 to jest około 11 zł. Powiem wam, że kawał żarcia jak za taką cenę. Tego wcześniej nie widziałem, ale patrzcie, tutaj pod takim namiotem pani sprzedaje jakieś banany i coś tu jeszcze w tym garneczku ma. Nie wiem, co tam jest. A, pani żeby pokazała. Ale już nie mam jak wziąć zobaczyć, no dobra. Poprosiłem panią, no i pani, patrzcie, jest kurczak i to mi wygląda na wieprzowinę. Nie, to też chyba kurczak. Jest 3:30, a stacja pusta, nikogo nie ma. Autobus tam stoi, ale też nikt w tym autobusie nie siedzi. Jak myślisz, co ci kupiłem? Nie wiem, ciężkie jak kolejna walizka. Tak, no już mówiłem, no to jedzenie ze 2 kilo albo 3. No wiesz, że lubię kurczaka, więc myślę, że to będzie No dobra, nic innego kurczak, ale z czym? Jeden strzał. No ziemniaki muszą być. Ale no nie, z czymś kurczak, w sensie, nie mówię o węglowodanach. Kurczak z czymś? No na przykład jak jest z sosem takim, z takim. Carbonarowym. Nie. To zobaczysz później. Jest nasz autobus. Już? No. O, no to pół godziny mamy jeszcze, ale to spokojnie. Ja najpierw zupę zjem. Sama zupa, zobaczcie jaka wielka. No przecież to ma... jaka wkładka. Mięsa ile. No właśnie, dobra, Takiego to jak lubię. ja tak samo. O. Coś mi się wydaje, że ten kraj z porcjami to będzie dla mnie. 2 plecaki pod pokładem, my wsiadamy już do autobusu i czeka nas 6 godzin jazdy. Ostatni, gracias. Wczoraj o 10 rano wyszliśmy z hotelu z Tarapoto. Dzisiaj mamy już godzinę 16 i nadal jesteśmy w podróży. Jeszcze przed nami jakieś 6 godzin, czyli nasza podróż będzie trwała, skoro już trwa 30, to 36 godzin. Ale tak zdecydowaliśmy, żeby jak najdalej dojechać na północ Ekwadoru. Od razu po starcie kontrola policji i wojska. Wychodzą, przeszukali też tutaj kilka toreb, posprawdzali dowody, nasze paszporty też. Ciao! Ciao!
Musimy się też minąć na tej drodze. Kolejne osuwisko tutaj. Przy krawędzi przejechaliśmy. Zatrzymaliśmy się, bo kierowcy się zachciało bananów, więc chłopak tutaj wyskoczył kupić banany kierowcy. Nie uwierzycie, pani kupiła takich 13 limonek za $1. No bardzo tanio. Dobra, vamos. O, i tam jakieś napitki jeszcze sprzedają. Chłopaki jeszcze kupili te limonki, od razu obierają. Oni mówią limonki, a to wygląda jak pomarańcze. Chcesz limon? A to pomarańcza. Jak tam, smakuje pomarańcz? Limon? Dużo soku ma. To tak samo mi się przypomniało, że w Kambodży też używają, mówią, że jest limon, a później robią herbatę właśnie z pomarańczą. Ale pestek dużo. Marcin przyszedł z nowym pomarańczem. Nie, to tym razem jest limonka, a tam to mówi, że był pomarańcz. Aha. Jest inny kolor, ale to w ogóle nie jest jak limonka, bo to w ogóle neutralny smak, taki w ogóle zero kwasu. Tak? Ani nawet nie rzuć cytrusem żadnym, jakbyś piła jakiś taki delikatny soczek zabarwiony czymś. To daj spróbować. Jak napój do obiadu. No, w ogóle ani nie jak pomarańcz, ani jak cytrus. O kurde. No, całkowicie inaczej. Taki trochę pod grejpfrut czasami podchodzi, ale faktycznie jest tego jak soki do obiadu smakuje, no. Bierzemy się za jedzenie i jak myślisz, co to jest? Kurczak z czym, Mari? No, czy ja dobrze wtedy trafiłam, że to jest sos carbonarowy? Carbonara? Champignon. Pieczorki, no pieczorki, ja cię już po tych 20, No, nie, ilu tam wygląda, 30. ten sos wygląda smacznie. No, ale wygląda właśnie jak, no nie, no carbonara nie Taki ma pieczarek, śmietanowy tak? trochę. Ale śmietanowy właśnie. Tak, no to Czyli smacznego. dziękuję. A ja mam co? Żeberka miały być, kości nie widzę, czyżby samo mięcho? Wygląda pięknie. Niespełna 6 godzin i jesteśmy już w miejscowości, nie pamiętam już jakiej, ale jesteśmy. Locha. Tak, Mari wie, się czyta też inaczej. Zgapiliśmy się lekko, mogliśmy wysiąść trochę wcześniej, ale wysiedliśmy na ostatnim przystanku i musimy teraz sobie wziąć taksi. Ponoć są tanie. Zaraz sprawdzimy, będziemy wszystko wiedzieć. Idę podpytać. No to jedziemy taksówką. Podobają mi się te ceny w Ekwadorze. $1,50 za 2,5 kilometra. Ja Jazdy. sprawdziłam w aplikacji InDrive i za $1,5 nikt nie chciał jechać. Tak. Nikt się nie zgłosił, więc idziemy Czyli tutaj. dobra cena, naprawdę podoba mi się w tym Ekwadorze. Zjedliśmy za 3,50 takie porcje, że na 2 osoby ta zupa to... No i jeszcze Dobra. taksówka, $1. Bierze i Dobra. idziemy, już koniec. Już ja gadam, a Marika nie chce, żebym gadał. No, Marika mówi, że mam Ale dźwigać. będę nosić. Teraz sprawdziłem, ile to jest dokładnie. 5,40, a w Polsce to pewnie za zamknięcie drzwi to 6 zł. Jesteśmy! $1,50 zapłacone szybko, kurna Rumuno tutaj. Muszę odpocząć. Szefowa była zobaczyć pokój i jak? Dobrze, mamy tylko zająć jedno łóżko, bo są 2 podwójne. Pan powiedział, że nam da wyjątkowo, ale że mamy właśnie tylko jedno zająć i nie rozwalić drugiego. Czyli dał Jak nam się lepszy pokłócimy, pokój? to nie ma spania oddzielnie, pamiętaj. No w łazience będzie spać, a jak? No. Ciepły prysznic to ci odkręcę, moja droga, zawsze lubisz. Dawno nie miałaś. A w drugim był taki brodzik, że można było wejść i do kolan mieć wodę. O, Wiesz, taki, no, kabina, ale o wiele mniejszy pokój i taki starszy. I mniejsze okno, a ja lubię duże ale światła. dostaliśmy lepszy pokój za tą samą cenę, tak? Tak. O matko boska. Należało nam się po tych barkach wszystkich. Mm. Mari już zasłania okna. 90 zł za ten pokój wychodzi, $25, bo pamiętajcie, w Ekwadorze oficjalną walutą jest dolar. Ale co ciekawe jeszcze, zaraz tutaj zagrzebię w kieszeni, pozwólcie mi, że sprawdzę. Oprócz dolara, z tego co wiem, może się okazać, że coś innego, ale taksówkarz powiedział, że tylko jedną taką walutę używają, czyli 50, a 50 jest z, powiedzmy, Banku Ekwadora, czyli po prostu mają swoją walutę, ale tylko jedną monetę, nic więcej. I tak, zostajemy tutaj 2 nocki, należy nam się, musimy odpocząć po tych barkach, po tej podróży. Teraz jesteśmy w podróży, tak, tutaj jest 30 jest napisane, jest. 30 godzin jak wsiedliśmy do autobusu, a Plus 6 przecież kolejne, jak jak już- wyszliśmy z hotelu. tak, jesteśmy 36 godzin po prostu jazda. Udało się, dojechaliśmy. Udało się. Ale to też, zostajemy tutaj 2 dni, a później znowu jazda, bo musimy. No, tak wyszło, że nam te plany się posypały właśnie w Peru No. i musieliśmy inną drogę wybrać. A, no dobra. Koniec To, gadania, prysznic i do spania. A, jeszcze może coś. Mam ochotę na coś gazowanego do picia teraz po tym no całym właśnie, podróży. pan powiedział, że tam piwo sprzedają. Nie, piwa to nie, wodę gazowaną. No to możemy się przejść do sklepu. Ja już nie idę.